18 grudnia to dzień wypełniony decyzjami, tragediami i przełomami, które na trwałe wpisały się w historię świata. Od impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez zamachy terrorystyczne w Wielkiej Brytanii i brutalne zbrodnie w USA, aż po katastrofy kolejowe, trzęsienia ziemi i wojenne katastrofy lotnicze. W tym odcinku przeniesiemy się do Waszyngtonu, Bristolu, Oklahomy, Algierii, Japonii i polskich Gorców, by prześledzić wydarzenia, które zmieniły prawo, bezpieczeństwo i sposób myślenia o zagrożeniach. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne i zbrodnie. Rok 2019 przyniósł jedno z najgłośniejszych wydarzeń polityczno-prawnych współczesnych Stanów Zjednoczonych. Tego dnia Izba Reprezentantów zdecydowała o postawieniu prezydenta Donalda Trumpa w stan impeachmentu, oskarżając go o nadużycie władzy oraz utrudnianie pracy Kongresu w prowadzonym śledztwie. Był to moment o ogromnym znaczeniu ustrojowym, który pokazał, jak funkcjonują mechanizmy kontroli najwyższych organów państwowych. Sprawa ta stała się również głośnym przykładem wykorzystania procedur prawnych wobec urzędującej głowy państwa, prowadząc do ogólnokrajowej debaty o granicach władzy wykonawczej, roli mediów i przejrzystości życia publicznego. Liczne instytucje, w tym służby federalne, takie jak FBI, musiały dostarczać dokumentów oraz analiz, co dodatkowo podkreśliło znaczenie dowodów elektronicznych, zapisów komunikacji i ochrony informacji. To wydarzenie trwale zapisało się w historii jako przykład, że nawet najwyższy urząd może zostać poddany formalnemu procesowi rozliczenia. Rok 1974 przyniósł Wielkiej Brytanii jedno z bardziej wstrząsających wydarzeń związanych z działalnością zbrojną irlandzkich organizacji paramilitarnych. Tego dnia w centrum Bristolu doszło do podwójnego zamachu bombowego przeprowadzonego przez tzw. prowizjonalną IRA, w którym rannych zostało około 20 osób. Atak ten wpisywał się w szerszy, napięty okres konfliktu określanego jako Troubles, stanowiącego jeden z najtrudniejszych rozdziałów w historii współczesnych Wysp Brytyjskich. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla rozwoju polityki antyterrorystycznej, ponieważ doprowadziło do wprowadzenia nowych procedur bezpieczeństwa, specjalistycznych metod śledczych oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy policją, służbami wywiadowczymi i organami sądowymi. Był to moment, który unaocznił potrzebę stworzenia skutecznych narzędzi prawnych pozwalających reagować na zagrożenia wewnętrzne, a także stał się jednym z impulsów do modernizacji brytyjskiego systemu dochodzeniowego, w tym technik analizy miejsc zdarzeń i materiałów wybuchowych. Rok 1922 zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych, jednym z najśmielszych i najlepiej zorganizowanych napadów rabunkowych tamtej epoki. Tego dnia o poranku przed budynkiem mennicy w Denver pojawiła się grupa 5 uzbrojonych mężczyzn, którzy błyskawicznie zaatakowali ciężarówkę przewożącą gotówkę, zabijając jednego ze stróżów i uciekając z pieniędzmi w spektakularny sposób. Napad ten szybko stał się legendą świata przestępczego, a jednocześnie poważnym wyzwaniem dla ówczesnych organów ścigania. Wydarzenie to miało duże znaczenie dla rozwoju metod dochodzeniowych, ponieważ zmusiło służby federalne oraz lokalne jednostki do udoskonalenia technik analizy balistycznej, badania śladów narzędzi oraz prowadzenia skoordynowanych działań operacyjnych. Ta głośna sprawa ujawniła również braki w zabezpieczeniach transportów gotówki i doprowadziła do wprowadzenia nowych standardów ochrony, które obowiązywały przez kolejne dekady. Rok 1984 przyniósł Stanom Zjednoczonym jedną z najokrutniejszych zbrodni rabunkowych tamtej dekady. Tego dnia w niewielkiej miejscowości Geronimo w stanie Oklahoma doszło do brutalnego napadu na lokalny bank,
którego sprawcą był 19-letni J. Wesley Neal. W czasie ataku pozbawił życia 4 osoby, a kolejne ciężko ranił, co wywołało wstrząs w całej społeczności i odbiło się szerokim echem w krajowych mediach. Sprawa ta okazała się wyjątkowo istotna dla kryminalistyki oraz prawa karnego, ponieważ wymagała wykorzystania zaawansowanych technik śledczych, w tym analizy balistycznej, badań miejsca zbrodni oraz szczegółowych przesłuchań świadków. Dochodzenie doprowadziło do zatrzymania sprawcy i późniejszego wyroku śmierci, co wywołało debatę publiczną dotyczącą stosowania najwyższego wymiaru kary w przypadku młodych dorosłych. Zbrodnia ta stała się również przykładem, jak tragiczne wydarzenia mogą wpływać na procedury bezpieczeństwa i prowadzić do zmian w szkoleniach dla służb odpowiedzialnych za ochronę instytucji finansowych. Rok 1993 należy do najbardziej brutalnych okresów w historii współczesnej Algierii, naznaczonych falą terrorystycznych ataków wymierzonych w ludność cywilną oraz pracowników zagranicznych firm. Wśród tych dramatycznych wydarzeń znajduje się masakra związana z przedsiębiorstwem Hydroelektra, podczas której zginęło kilkunastu pracowników, a samo zdarzenie stało się symbolem trwającej w kraju wojny domowej. Chociaż relacje prasowe i raporty organizacji monitorujących konflikty jednoznacznie potwierdzają, że atak ten miał miejsce właśnie w 1993 roku, to poszczególne źródła różnią się w kwestii dokładnej daty, co jest charakterystyczne dla chaotycznego okresu algierskiej fali przemocy. Masakra ta miała ogromny wpływ na rozwój międzynarodowych procedur bezpieczeństwa dotyczących firm operujących w strefach wysokiego ryzyka, a także wymusiła zmiany w technikach śledczych stosowanych wobec aktów terroru. Stała się również jednym z przykładów, jak nieprzewidywalność konfliktów wewnętrznych utrudnia dokumentowanie przestępstw oraz rozliczanie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Rok 1993 przyniósł Stanom Zjednoczonym jedno z najbardziej wstrząsających przestępstw pierwszej połowy lat 90. związanych z atakiem w restauracji rodzinnej w stanie Colorado. Sprawcą był Nathan Dunlap, młody mężczyzna, który wtargnął do lokalu znanego jako Chuck E. Cheese i z zimną premedytacją pozbawił życia 4 osoby, a kolejne ranił, wywołując ogromne przerażenie wśród mieszkańców regionu oraz ogólnokrajową dyskusję o przemocy z użyciem broni palnej. Choć potwierdzone jest, że tragedia ta wydarzyła się w grudniu wspomnianego roku, dostępne publicznie źródła nie wskazują jednoznacznie, że miała miejsce dokładnie dnia 18, co bywa częste w przypadku starszych materiałów prasowych i relacji z chaosu pierwszych doniesień. Sprawa Dunlapa stała się jednak istotnym punktem odniesienia dla prawa karnego, ponieważ doprowadziła do szerokiej debaty o karze śmierci, stanie zdrowia psychicznego sprawców masowych ataków oraz odpowiedzialności instytucji za monitorowanie zagrożeń. To wydarzenie po dziś dzień pozostaje przykładem brutalności przemocy indywidualnej i jej długotrwałych skutków społecznych, katastrofy. Rok 1867 stał się w historii amerykańskiej kolei symbolem jednej z najtragiczniejszych katastrof epoki pary. Tego dnia pasażerski skład znany jako New York Express uległ wykolejeniu w miejscowości Angola w stanie Nowy Jork. Wagony spadły do głębokiego wąwozu, a następnie stanęły w płomieniach, tworząc scenę niewyobrażalnego chaosu i grozy. W wyniku tego dramatycznego zdarzenia życie straciło 49 osób, a liczba rannych była znaczna, co poruszyło opinię publiczną w całym kraju. Katastrofa ta stała się impulsem do wprowadzenia istotnych zmian w bezpieczeństwie kolejowym, obejmujących m.in. nowe standardy ogrzewania wagonów, udoskonalone systemy hamulcowe oraz zwiększone kontrole techniczne torów i taboru. Wydarzenie to pokazało, jak krucha była ówczesna infrastruktura transportowa
państwa, a jednocześnie zapoczątkowało proces reform, które na wiele lat ukształtowały rozwój nowoczesnych zasad bezpieczeństwa na kolei. Rok 1828 zapisał się w dziejach Japonii jako czas jednego z najbardziej wyniszczających wstrząsów sejsmicznych tamtego stulecia. Tego dnia potężne trzęsienie ziemi nawiedziło okolice miasta Sanjo w prefekturze Niigata, osiągając siłę bliską 7 stopni w skali magnitudy i powodując ogromne zniszczenia infrastruktury oraz zabudowań mieszkalnych. Liczba ofiar była dramatycznie wysoka, ponieważ potwierdzono śmierć około 1450 osób, a setki kolejnych zostały ranne lub pozbawione dachu nad głową. Wstrząsy wywołały liczne pożary oraz osuwiska, co dodatkowo pogłębiło skalę tragedii w lokalnych społecznościach. Wydarzenie to stało się jednym z kluczowych punktów odniesienia w japońskich kronikach sejsmologicznych, a jego skutki na długo wpłynęły na rozwój lokalnych metod budownictwa odpornego na wstrząsy oraz na sposób dokumentowania katastrof naturalnych. Trzęsienie ziemi w Sanjo do dziś pozostaje symbolem kruchości ludzkiej infrastruktury wobec sił natury oraz przypomnieniem o konieczności nieustannej adaptacji technologicznej i urbanistycznej. Rok 1964 przyniósł zachodnim Stanom Ameryki jedną z najdotkliwszych klęsk żywiołowych XX wieku, znaną jako tzw. Christmas Flood. Tego dnia rozpoczął się gwałtowny epizod powodziowy obejmujący Oregon, Waszyngton oraz północną część Kalifornii, wywołany połączeniem intensywnych, wielodniowych opadów deszczu z szybkim topnieniem śniegu na terenach górskich. Woda w rzekach zaczęła przybierać w sposób niemal natychmiastowy, doprowadzając do zniszczeń o gigantycznej skali. Zginęło od 17 do 19 osób, a straty materialne liczono w setkach milionów dolarów. Zalane zostały całe miasteczka, tysiące domów, drogi oraz mosty, co na wiele tygodni sparaliżowało komunikację i lokalną gospodarkę. Tragedia ta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń hydrologicznych regionu, motywując władze do gruntownych modernizacji wałów przeciwpowodziowych, systemów monitorowania deszczu oraz planów ewakuacyjnych. To dramatyczne doświadczenie na trwałe zmieniło sposób, w jaki zachodnie Stany przygotowują się na ekstremalne zjawiska pogodowe. Rok 1944 przyniósł na teren polskich Gorców jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń lotniczych okresu II wojny światowej. Tego dnia amerykański bombowiec typu B-24 J Liberator, biorący udział w operacjach przeciwko niemieckim pozycjom, uległ poważnemu uszkodzeniu i rozbił się w rejonie przełęczy znanej jako Pańska Przechybka. Mimo dramatycznych okoliczności katastrofy większości członków załogi udało się przeżyć, a jedyną ofiarą śmiertelną był dowódca maszyny, który zginął na miejscu. Wydarzenie to na trwałe zapisało się w pamięci lokalnych mieszkańców, a miejsce tragedii do dziś pozostaje upamiętnione jako świadectwo działań alianckich nad okupowaną Europą. Katastrofa ta ma znaczenie nie tylko historyczne, lecz również techniczne, ponieważ stanowi przykład niebezpieczeństw, z jakimi mierzyły się załogi bombowców operujących w trudnych warunkach zimowych i terenowych. Dokumentacja lokalnych badaczy potwierdza datę zdarzenia, podkreślając jego wagę dla regionalnej historii wojennej. Najważniejsze wydarzenia naukowe. Rok 1958 zapisał się w historii eksploracji kosmosu jako moment przełomowy, przynoszący światu zupełnie nową erę komunikacji. Tego dnia Stany Zjednoczone umieściły na orbicie satelitę znanego jako projekt SCORE, który stał się pierwszym urządzeniem zdolnym do przekazywania sygnałów radiowych z przestrzeni kosmicznej na Ziemię. Był to milowy krok w rozwoju technologii telekomunikacyjnych
pokazujący, że globalne przesyłanie informacji może wyjść poza tradycyjne systemy naziemne i stać się początkiem komunikacji satelitarnej, z której korzysta dziś cały świat. Projekt ten był również próbą możliwości technicznych wojskowych systemów łączności, otwierając drogę zarówno do cywilnych, jak i strategicznych zastosowań technologii orbitalnych. Start Satellite został dokładnie udokumentowany w kalendarzach lotów kosmicznych, a źródła historyczne podkreślają jego znaczenie jako jednego z najbardziej fundamentalnych osiągnięć wczesnego okresu podboju przestrzeni kosmicznej, stanowiącego fundament współczesnych systemów transmisyjnych. Rok 1966 przyniósł astronomii odkrycie, które na trwałe wzbogaciło wiedzę o złożonej dynamice Układu Słonecznego. Tego dnia astronom Richard L. Walker zaobserwował nietypowy obiekt krążący wokół Saturna, który po analizach został uznany za nowy księżyc planety, nazwany później Epimetheus. To ciało niebieskie okazało się wyjątkowe, ponieważ dzieli niemal identyczną orbitę z innym księżycem, Janusem, tworząc rzadką parę współorbitalną. Oznacza to, że oba obiekty wykonują swe ruchy wokół planety w sposób skoordynowany, regularnie wymieniając się pozycjami w precyzyjnym, grawitacyjnym tańcu. Odkrycie Epimeteusa miało istotny wpływ na rozwój badań nad dynamiką orbit oraz interakcjami pomiędzy małymi ciałami niebieskimi. Informacje o obserwacji prowadzonej przez Walkera są potwierdzone w licznych encyklopediach astronomicznych oraz w szczegółowych opisach historii odkryć księżyców Saturna, podkreślających wagę tego momentu dla nauk planetarnych. Rok 1856 przyniósł narodziny jednego z najwybitniejszych umysłów w historii nauki, człowieka, którego odkrycia na zawsze odmieniły sposób rozumienia materii. Tego dnia przyszedł na świat Joseph John Thomson, brytyjski fizyk, który w późniejszych latach dokonał przełomowego odkrycia elektronu, najmniejszej wówczas znanej cząstki obdarzonej ładunkiem ujemnym. Jego badania prowadzone pod koniec XIX wieku stały się fundamentem fizyki atomowej, otwierając drogę do rozwoju elektroniki, technologii półprzewodnikowych, promieniowania katodowego oraz całego współczesnego świata urządzeń elektrycznych. Thomson był także wybitnym nauczycielem, wychowującym pokolenia fizyków, wśród których znaleźli się przyszli laureaci Nagrody Nobla. Jego urodziny są powszechnie odnotowane w literaturze biograficznej i encyklopedycznej, podkreślającej ogromny wpływ jego odkryć na rozwój nauki. To dzień, w którym symbolicznie rozpoczęła się epoka badań nad strukturą atomu oraz naturą ładunku elektrycznego. Data 18 grudnia 2025 roku niesie energię twórczej przemiany, duchowej klarowności i zamykania ważnych życiowych cykli. Wibracja dnia, czyli liczba 18, symbolizuje proces ujawniania tego, co dotychczas było ukryte oraz konieczność pozostawienia za sobą ciężaru przeszłości. Grudzień oznaczany liczbą 12 wnosi mądrość doświadczenia i naturalne dążenie do domykania spraw, a rok o wibracji 9 wzmacnia poczucie rozliczenia i przygotowania miejsca na nowe początki. Po redukcji wszystkich liczb powstaje wibracja 3, która nadaje tej dacie lekkość, kreatywność i umiejętność wyrażania uczuć z większą łatwością. To dzień sprzyjający szczerym rozmowom, podejmowaniu intuicyjnych decyzji, odkrywaniu nowych możliwości oraz odzyskiwaniu wewnętrznego spokoju. Energia 18 grudnia 2025 roku łączy w sobie oczyszczające zakończenia i inspirujące początki, tworząc przestrzeń dla harmonijnej, twórczej transformacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych tu spraw, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Proszę również o zostawienie kciuka w górę pod filmem, zwłaszcza jeśli po dzisiejszym materiale data 18 grudnia nie będzie już dla Was tylko zwyczajnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki dotyczące historycznych wydarzeń mających miejsce danego dnia. Dlatego, jeśli interesuje Was, co działo się wczoraj,
serdecznie zapraszam do obejrzenia wczorajszego nagrania, a po dzisiejszym materiale zapraszam już na jutrzejszy odcinek, a teraz do następnego.